Człowiek od zawsze pyta o sens swojego istnienia. W świątyniach, w laboratoriach, w samotności nocy. Ale to pytanie zawsze wraca do jednego miejsca, do wnętrza. Kim naprawdę jestem? Jeżeli jestem człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, to dlaczego kłamię, zdradzam, zazdroszczę? Dlaczego manipuluję, wykorzystuję i upokarzam innych? Dlaczego gardzę, odrzucam, poniżam? Dlaczego kradnę, niszczę, zabijam słowem lub czynem? Czy taki jest mój Stwórca? Czynisz zło, bo żyjesz uwięziony w piekle materii, bo twoim strażnikiem jest ego, twoje małe ja. Twoje ego mówi: to ja tu rządzę, to ja jestem tobą. Ale to nieprawda. Przez tysiące lat ego czuwało, byś przetrwał. Strzegło egzystencjalnych potrzeb. Uczyło ostrożności, pomagało zdobyć nowe terytoria, bronić, gromadzić dobra materialne. Ego było twoim najlepszym przyjacielem, ale ten strażnik nie wie, że świat się zmienił. Niegdyś potrzebny, dziś trzyma cię w więzieniu lęku i iluzji. Nadal widzi wszędzie zagrożenie i wrogów. Nadal wierzy, że jesteś sam. Ego nie zna miłości. Zna tylko potrzebę. Pragnie być kimś, zamiast po prostu być. Ego mówi twoim głosem. To mur zbudowany ze strachu, porównań, gniewu i potrzeby kontroli. Pod jego wpływem możesz zdobyć władzę, pieniądze, podziw, ale nigdy nie będzie to spokój. Bo ego nie zna słowa dosyć. Twoje umiejętności i talenty mogą przynieść ci komfort, zamożność i poczucie wygranej, ale o wszystkim decyduje intencja. Bo to ona czyni z człowieka bohatera albo potwora. Ego, władca ciała, rywalizuje ze świadomością, pamięcią duszy. Twoje małe ja namawia cię do egoistycznego korzystania z życia. Twoje duże ja, poprzez sumienie, przypomina ci o etycznych wartościach. Aby żyć pięknie, musisz poddać się wyższemu ja. Musisz przejść przez czyściec anihilacji ego. Ono musi zniknąć. Musi umrzeć. Zaufaj swojemu wyższemu ja. Dopiero wtedy wyjdziesz z piekła materii, którym rządzą fałsz, przemoc i zło. Bo to, co rodzi się z ciemnej, gęstej i ciężkiej energii twojego małego ja, nie ma racji bytu we wszechświecie, którego siłą napędową jest jasna, czysta energia. Miłość. To, co realne, nie może być zniszczone. To, co nierealne, nigdy nie istniało. Energia zła nigdy nie dotrze do źródła. Nie przeniknie matrycy lustrzanego odbicia ziemi. Bóg nie słyszy głosów zrodzonych z nienawiści. Algorytm absolutu nie rozpoznaje kodów destrukcji. Przepuszcza tylko sekwencję miłości. Miłość jest jego jedyną logiką, jego jedynym równaniem. Tylko to, co z niej powstało, może powrócić do źródła.
Tam, gdzie pojawia się światło, zawsze rodzi się cień. Tym cieniem jest fałsz, który oddala nas od prawdy, od źródła. Może brzmieć pięknie, może przybierać szlachetne hasła i kuszące obietnice, ale jest jak zniekształcone lustro. Odbija obraz, lecz nigdy jego istotę. Tak rośnie wieża Babel naszych czasów. Nie przez brak wspólnego alfabetu, lecz przez rozpad znaczeń. Słowa, które miały łączyć, stają się narzędziem walki. Gdy mapa znaczeń zostaje sfałszowana, gdy zmienia się kierunki, usuwa punkty orientacyjne, umysł gubi drogę do źródła. Tymczasem prawda nie jest moja ani twoja, jest jedna. Rozpoznasz ją w swoim sercu, kiedy wszystko w tobie milknie. Punktem odniesienia dla odkrycia prawdy jest cisza. Tylko w wielkiej ciszy rodzi się twoja siła, twoja władza, aby rządzić sobą. W tej ciszy znikają wszystkie wersje rzeczywistości i dopiero tam fałsz odsłania się jako to, czym jest naprawdę. Iluzją, która istnieje tylko do momentu, gdy ktoś w nią wierzy. Rzeczywistość z nieskończoną potęgą interpretacji, rozbita na miliony fragmentów, jest jak chór głosów, które o niej śpiewają. I tutaj tkwi błąd, bo nie chodzi o to, jakie emocje wywołują fakty, ale czym te fakty są. Naszą rzeczywistość kształtuje materia. Nad światem materii czuwa ego. To ego odpowiada za zachłanność, przemoc i okrucieństwo. To ego walczy, żeby postawić na swoim, bo chce mieć rację. Ego jest przyczyną wszystkich naszych grzechów i win, wykładniczej ekspansji zła. Tam, gdzie nie ma cnót, pozostaje prawda, mówi mędrzec. Ale czyja prawda? I jaka? Czy można ją odnaleźć w tym chaosie? Jedyną nadzieją jest logika jako sposób wnioskowania. Odwołajmy się zatem do matematyki, królowej wszystkich nauk. Niech będzie ostateczną wyrocznią. W muzyce chóralny śpiew, przy braku wspólnego klucza, metrum i harmonii, to kakafonia, a w języku matematyki jest zbiorem skomplikowanych wzorów, nieskończone ułamki, szeregi, potęgi. Są wzory oparte na chybionych założeniach, nieprawdziwe. Takie się rozpadają. Są też równania słuszne, choć bardzo złożone. Ale każde równanie, każdy symbol, każdy chaos można sprowadzić do prostoty. Na tym opiera się algorytm raju, który poznasz niebawem. Na razie spróbujmy matematycznie oddzielić iluzję od prawdy. Wychodzimy z założenia, że iluzja równa się rzeczywistość do potęgi n. W takim układzie rzeczywistość jest pierwiastkiem iluzji. Nie przyjmujemy tego modelu, bo iluzja jest funkcją rzeczywistości, a nie odwrotnie. Założenie, że rzeczywistość jest iluzją, jest błędne. Jednak iluzja kształtuje rzeczywistość, dlatego stanowi składnik naszego wzoru. Czym więc jest rzeczywistość? Jakie są jej komponenty? Po pierwsze,
to świat widzialny z jego prawdą, na którą wszyscy się powołują. Pragną jej jako ostatecznej racji. Toczą o nią nieustanne kłótnie, bitwy i wojny. Po drugie, wiara. Świat niewidzialny, czyli wyobrażony, a jednak szczera i głęboka wiara w Boga przez różne religie nazywanego inaczej nie jest fałszem. Wiara to przekonanie serca wobec ograniczonych zmysłów. Choć nie zawsze daje wynik jeden, to właśnie ona czasem prowadzi najbliżej prawdy. Po trzecie, interpretacja świata widzialnego i niewidzialnego w jednym, czyli fałsz jako iluzja mnożona przez tłum. Jaką rzeczywistość tworzą te trzy składniki? Nasza rzeczywistość to suma prawdy, wiary i iluzji. Czy zgodzisz się z takim założeniem? Na podstawie tego wzoru ostatecznie sprawdzimy, jak się ma iluzja do prawdy. Iluzja to rzeczywistość pozbawiona prawdy i wiary, czyli fałsz, obnażony. Tyle jest wart. A jak się ma wiara do rzeczywistości? Wiara to rzeczywistość odarta z iluzji, czyli fałszu, ale też z prawdy, czyli świat niewidzialny, niekonkretny, nieistniejący. Czym więc jest prawda? Prawda to rzeczywistość pomniejszona o wiarę i iluzję. Świat widzialny, prawdziwy, takim jakim go widzisz, słyszysz i dotykasz, ale nie czujesz. Emocje, uczucia i ich interpretacja to inna kategoria. Przestrzeń energii, częstotliwości, wibracji i harmonii. Prawdę można wyprowadzić tylko wtedy, gdy oddzielimy od niej to, co niewidzialne i niepewne, czyli iluzję. Bo to właśnie iluzja zaciemnia rzeczywistość, ukrywając jej prostotę. To iluzja każe się bać. Ale czy na pewno znamy całą rzeczywistość? Równanie zatrzymuje się w pół kroku, bo i my zatrzymujemy się na granicy poznania, tam, gdzie zaczyna się tajemnica absolutu, a my uczymy się milczeć. Ego wybiera to, w co wierzysz, a jednak to nie ono, ale twoja świadomość ma decydować, jak chcesz żyć. Twoja świadomość jest iskrą, potem płomieniem, wreszcie ogniem. Kiedy jego moc wypali ego, wtedy dusza i ciało, te dwie współżyjące w tobie istoty, połączą się w jedno. Wtedy dopiero odkrywają się przed tobą inne wymiary rzeczywistości. Nie trzeba iść daleko, nie trzeba wspinać się na szczyty ani kryć się w pustelni. Most do świadomości zaczyna się w oddechu, w chwili ciszy, w odważnej decyzji, że chcesz być prawdziwy. Zamknij oczy. Nie bój się ciemności. Ona nie jest końcem. Jest bramą do samopoznania i przemiany. Twoje alter ego w świecie antymaterii, drugi ty, twoja dusza,
rośnie, karmiąc się każdym twoim doświadczeniem, każdym przeżyciem, każdą decyzją, każdą myślą. To, co tu nazwiesz błędem, tam jest pokarmem. To, co nazwiesz porażką, tam staje się zrozumieniem. A gdy ego zamilknie i nie będzie ci już przeszkadzać, gdy ciało stanie się wykonawcą prawdziwie wolnej woli, gdy logika i wyobraźnia spotkają się i zespolą z miłością i prawdą, wtedy ty, świadomy, przejmujesz ster i stajesz się dzieckiem wszechświata. Jesteś serdeczny? Bądź cały serdecznością. Jesteś oddany? Bądź cały oddaniem. Jesteś uczciwy? Bądź cały uczciwością. Bądź tym, co pragniesz wyrażać w intencji, myśli, słowie i czynie. W każdej chwili, w każdym geście, w każdym słowie. Oto życie człowieka, który jest godny Boga. Pamiętasz dziewczynkę z kulą? Pamiętasz światło? Nie szukaj nieba nad głową. Ono rozświetla się w tobie. To ty trzymasz w ręku klucz do raju. Jedyne, czego potrzebujesz, to odwaga. Bądź odważny. Nie lękaj się. Być może zadajesz sobie pytanie, jak zrobić pierwszy krok? Co jest punktem wyjścia do przemiany? Moment decyzji o pracy nad sobą, o porzuceniu lęku, iluzji i ego to narodziny nowego człowieka. A ten może narodzić się każdego dnia, bo każdy dzień jest dniem świętym. Każda przemiana ma swój początek, nie w działaniu, nie w czynie, ale w intencji. To ona rodzi decyzję, by zobaczyć, by zrzucić zasłonę, by dotknąć prawdy bez względu na cenę. A gdy już zamkniesz oczy i zobaczysz w sobie cień, nie odwracaj wzroku. Nazwij go po imieniu. Zrozum okropność tego, co uczyniłeś, choćby tylko w myśli. Wtedy możesz otworzyć drzwi wybaczeniu, bo wybaczenie ma własny algorytm. Nie zapisuje zła, odrzuca je a priori, jak światło, które nie przyjmuje cienia. Wybaczenie rozumie tylko język miłości i rejestruje jego wibracje tylko wtedy, kiedy płyną z dna serca i z dna sumienia. Źródło wszystkiego, co istnieje, słyszy płacz winnego tylko wtedy, kiedy jest on szczerą skruchą i żalem. Ale to ty pierwszy musisz wybaczyć sam sobie, bo dopiero wtedy twoje światło stanie się znów czyste. Każde przebudzenie zaczyna się od odważnego tak, niewypowiadanego na głos, ale cicho, gdzieś głęboko w sercu. To tak dla światła, dla prawdy,
dla odwagi stania się tym, kim byłeś, zanim pycha ludzkich dokonań oddzieliła nas od źródła. Każda intencja ma wagę wszechświata, bo zmienia Ciebie, a Ty zmieniasz rzeczywistość. Za mrokiem ego otwierają się kolejne drzwi do jasności przemiany i do Ciebie, prawdziwego